Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawa zaworów w ekspresie Philips. I teraz zobaczcie sami, jeżeli kawa nie wylatuje, coś się blokuje. Bywa tak, że te zawory się zacinają, zapychają. W tym filmie pokażę Wam, jak je naprawić na przykładzie ekspresu EP5331. Zobaczcie, jak to zrobiłem. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Jakby film nie przedłużać, w górnym prawym rogu ekranu umieściłem link do filmu, w którym pokazane jest, jak ten ekspres rozkręcić. A teraz zabieram się do sprawdzenia oraz rozkręcenia tych elektrozaworów. Po zluzowaniu metalowej opaski wyciągam wąż wodny. I jeszcze wykręcam dwa wkręty w tym miejscu. Po podłączeniu tego węża będzie można łatwiej wyciągnąć elektrozawory. Dwa wkręty i prawie gotowe. Po odłączeniu tego węża wodnego będzie nam wygodniej i łatwiej zdjąć elektrozawory. Na wstępie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Ściągam teraz złącza konektorowe przewodów z cewek elektrozaworów. Za chwilę podłączę cewki elektrozaworów do zasilacza i zobaczę, jak one pracują pod obciążeniem. Warto dodać, że przepływający prąd w cewkach elektrozaworów stwarza pole elektromagnetyczne, które otwiera elektrozawory. Tym całym procesem steruje sterownik ekspresu, a tymi przewodami przepływa woda. Po podłączeniu prądu z zasilacza sprawdzę, jak pracują elektrozawory. Powinien być słyszalny charakterystyczny dźwięk pracy elektrozaworu. Oporność cewki powinna mieścić się w granicach 80 ohmów. To jest właśnie to wskazanie na wskaźniku ohmomierza. Sprawdzę teraz drugą cewkę. Wartość oporności powinna być bardzo podobna, ponieważ cewki są jednakowe. Jeżeli mierzone wartości w obu cewkach są podobne, można mieć pewność, że cewki są sprawne. Prawda jest taka, że czasami te elektrozawory zacinają się lub z powodu zacięć wewnętrznych nie pracują one wcale. Często jest to spowodowane przez osadzenie się kamienia. Podłączę teraz zasilanie do obu cewek po kolei o napięciu 24 V. Takie wymagane jest do ich zasilania. Było wyraźnie słychać pracę elektrozaworu. W podobny sposób sprawdzę pracę drugiego elektrozaworu. Takie charakterystyczne stuki świadczą o tym, że pracują elektrozawory, ale nie jest to pewne, że pracują one stabilnie, bez zacięć. Czasami jest tak, że potrafią się zaciąć w momencie nieoczekiwanym lub czasami zacinają się, czasami nie i tak dalej. Dlatego też pozwolę sobie je po kolei rozebrać i pokażę Wam, jak wygląda ich wnętrze oraz czy nie zgromadziły się we wnętrzu zanieczyszczenia. I dalej po zdjęciu opaski odłączam wężyk przelewowy z elektrozaworu. Kluczem płaskim 24 mm odkręcam nakrętkę w elektrozaworze. Ściągam cewkę z elektrozaworu, tak ona właśnie wygląda. Tym samym kluczem płaskim rozkręcam elektrozawór. Informacyjnie dodam, że przydatne linki techniczne umieściłem w opisie mojego filmu.
A oto wnętrze elektrozaworu. Podobnie skonstruowany jest elektrozawór ten drugi. Zaraz go rozkręcę. Przy okazji warto sprawdzić stan uszczelek, czy nie są wyszczerbione i zużyte. Odkręcam teraz nakrętkę i podobnie demontuję drugi elektrozawór. A oto wnętrze drugiego elektrozaworu. W celu dokładnego czyszczenia wykręcę pozostałe części składowe elektrozaworów. Warto sprawdzić stan uszczelek, ewentualnie wymienić je na nowe. Umieszczę teraz wszystkie części w pojemniku i zaleję płynem do usuwienia kamienia. Warto mieć pewność, że wszystkie części są dokładnie wyczyszczone oraz pozbawione kamienia.
Gdy jest wszystko wyczyszczone, umyte, można składać poszczególne elementy w całość. Najpierw sprawdzam stan uszczelek oraz je smaruję smarem OKS 1110. A tą sprężynkę warto delikatnie rozciągnąć, aby zwiększyć jej sprężystość. Oczywiście możecie użyć dowolnego smaru technicznego do ekspresów ciśnieniowych. Przy zakładaniu cewki zwróćcie uwagę na jej prawidłowe ułożenie, ponieważ ona ma takie wycięcie, czyli miejsce na podkładkę i to wyżłobienie musi być umieszczone na zewnątrz, aby w tym zagłębieniu umieścić podkładkę. Przed założeniem elektrozaworów do ekspresu warto sprawdzić ich działanie przy pomocy zasilania, podłączając zasilanie do cewek. Po takim sprawdzeniu wstępnie widać, że wszystko powinno być z tymi elektrozaworami ok. Smaruję jeszcze uszczelki i skręcam wszystkie części do ekspresu.
Po prawidłowym złożeniu ekspresu wszystko powinno funkcjonować prawidłowo. Oczywiście nie będę Wam tego pokazywał teraz, ponieważ bym przedłużał niepotrzebnie film. W górnej prawej części ekranu umieściłem link do filmu, w którym pokazuję, jak skręcić taki ekspres. Dajcie znać w komentarzach, czy film jest przydatny, czy przydał się film w naprawie Waszego ekspresu. Zostaje jeszcze stabilnie zacisnąć opaskę metalową na przewodzie wodnym i powinno być ok. Na tym będę kończył mój film. Dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Na tym kończę. Trzymajcie się, cześć.